Kokon to rodzaj nawoju, który stosowany jest jako nitka dolna w pikowaniu tkanin. Swoją nazwę kokony zawdzięczają charakterystycznemu kształtowi przypominającemu kokon jedwabnika. Nawoje te mogą mieć różne rozmiary w zależności od czółenka, w którym będą stosowane. Zasadniczą cechą budowy kokonu jest to, że nitka nawijana jest bez użycia jakiejkolwiek cewki, wyłącznie na metalowy trzpień, z którego kokon po ostatecznym uformowaniu jest delikatnie zsuwany. Dzięki tej specyficznej budowie istnieje możliwość wyciągania nitki z wnętrza kokonu bez naruszania jego warstwy zewnętrznej. W związku z tym przez cały czas odwijania w dalszych procesach, np. na pikowarce podczas pikowania, kokon praktycznie do samego końca zachowuje pierwotne wymiary zewnętrzne i jest sztywno osadzony w czółenku. W zależności od potrzeb w kształt kokonu możemy nawinąć niemalże każdą nić szwalną. Do formowania kokonów używa się specjalnej maszyny nawijającej, tzw. kokoniarki. Z nawoju zasilającego nitka poprowadzona jest przez naprężacze. Najpierw talerzykowy, następnie drabinkowy, aż do wodzika, który równomiernie rozprowadza nitkę na nawoju. Ze względu na budowę kokonu, świeżo uformowany nawój nie jest od razu odcinany. W procesie nawijania koniec zewnętrznej nitki gotowego kokonu jest zarazem początkiem następnego. Gdyby gotowy kokon został zbyt wcześnie odcięty, wewnętrzna nitka kolejnego schowałaby się do środka nawoju i ten stałby się bezużyteczny. Wystający ze środka początek nitki nawoju to tak zwany ogonek. Gotowy kokon zostaje odcięty dopiero w momencie, kiedy kolejny zaczyna być formowany na metalowym trzpieniu maszyny nawijającej. Odcięta nitka jest zabezpieczana przed rozwinięciem. Uformowane kokony trafiają do metalowego koszyka, który następnie ze swoją zawartością zostaje umieszczony w parowniku ciśnieniowym. Proces parowania pozwala wykurczyć nitkę i utrwalić kształt kokonów. Po procesie parowania kokony trafiają na stanowisko sortowania. Tu każdy kokon przechodzi przez ręce pracownika, który sprawdza, czy nawój ma odpowiedni kształt, rozmiar oraz czy ogonek wystaje z wnętrza kokonu. Po parowaniu wyciągana z kokonu nitka powinna układać się w charakterystyczną spiralę. Wszystkie wadliwe kokony są odrzucane, reszta trafia do pudełka. Kilogramowe opakowania oznaczane są etykietą z kodem kreskowym i przekazywane do magazynu wyrobów gotowych, a następnie dalej do naszych klientów.